w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagrywamy jak zwykle Ewerę na Gliwice, ale dziś mam niełatwe zadanie, bo po raz pierwszy będzie dwóch rozmówców. I to różniących się między sobą, ale też uzupełniających doświadczeniem w cyfryzacji procesów budowlanych. A taka jest misja firmy Arcan Systems, którą reprezentują. Więcej powiedzą nam dzisiaj panowie Arkadiusz Leśko i Marek Majewski. Zapraszam. Cześć Marku. Cześć Arku. Witam serdecznie. Cześć Marku. Cześć. Zapraszam. Panowie, miło mi gościć Was w studio, we dwójkę, po raz pierwszy, jak mówiłem. Reprezentujecie firmę, która pojawiła się bardzo niedawno na rynku i w ciągu roku stała się naprawdę dużym graczem i to międzynarodowym podmiotem. Jaka jest geneza firmy Arcan Systems? Znaczy, jeżeli chcemy mówić o genezie firmy Arcan, musimy zacząć od genezy, a właściwie od firmy, od grupy Monoyer, która jest od ponad 100 kilkudziesięciu lat dostarczycielem różnego rodzaju rozwiązań, na przykład maszyn na budowie. Ale maszyn, to jakie jest powiązanie między maszynami a CAD czy BIM? No właśnie to jest tutaj, tak jakby w tym tkwi kopuł, a te maszyny na dzień dzisiejszy tak szybko się rozwijają, są na tyle inteligentne, że potrzebują coraz więcej informacji. W związku z czym firma powołała grupę Arcans, której celem jest digitalizacja procesu inwestycyjnego. Celem jest dostarczenie tych informacji na budowę, no ale nie tylko infrastrukturalne, ale również i kubaturowe. To jaki jest zatem plan rozwoju działalności Arcans w Polsce, a być może nawet w tej części Europy, bo przejęliście przecież naprawdę zasłużone podmioty, czy w Polsce, czy w Czechach, zajmujące się wcześniej techniką CAD? Tak, przyjęliśmy. Naszym celem jest zostanie liderem cyfryzacji na rynkach budownictwa i przemysłu. W naszym kraju jest naprawdę duży potencjał i mamy tutaj naprawdę jeszcze dużo do zrobienia w tej cyfryzacji, w związku z czym jako Arcan System budujemy pozycję niezależnego konsultanta. Oczywiście jesteśmy partnerem platynowym Autodesku, ale nie sprzedajemy tylko Autodesku. W naszej ofercie znajdziecie również rozwiązania Trimbla, mamy własne oprogramowanie, no i jak i szereg bardzo duży zasób usług tak naprawdę. W związku z czym doradzamy, prowadzimy projekty zarówno z biurami projektowymi, z firmami wykonawczymi i z inwestorami. W związku z czym mamy bardzo dobrą kadrę inżynierską w Polsce i w całej Europie. Cały czas ją rozwijamy. No i cóż, jesteśmy w stanie generalnie zaspokoić największe potrzeby naszych klientów z jednej strony, a z drugiej strony za nami stoją nasi koledzy z całej Europy. Jesteśmy w ponad 10 krajach już w tej chwili w Europie i kolejne podmioty do nas dołączają. No jak widać po tym, co przywieźliście do studia, to nie zajmujecie się tylko programowaniem. Tak, dokładnie. Nie tylko programowaniem, nie tylko maszynami. Zajmujemy się tak naprawdę digitalizacją procesu inwestycyjnego od samego początku, od koncepcji, aż po wykonanie, a następnie utrzymanie inwestycji, znowu zarówno liniowych, jak i kubaturowych. W związku z czym tak naprawdę chcemy zabezpieczyć naszych klientów od samego początku do samego końca, również wyciągając te informacje na budowę. Na wielu konferencjach słyszałem Wasze wystąpienia na temat praktycznego wykorzystania narzędzi cyfrowych na budowie. Chodzi mi głównie o te projekty pilotażowe. Czy moglibyście coś więcej powiedzieć na ten temat? Znaczy, niedawno na InfraBIM dosyć mocno opowiadaliśmy o jednym z kluczowych projektów tutaj w Polsce związanych z wdrożeniem od początku do końca tak naprawdę w Strabag, gdzie to jest nasz jeden z tych klientów głównych referencyjnych, ale również mamy innych jak POR w Rumunii czy Colas we Francji. Tam są dosyć ciekawe również projekty prowadzone, nie tylko w samej Francji, ale ze względu na międzynarodowość całej grupy, na przykład lotnisko w Azji, w związku z czym też ten zakres usług, czy też zakres naszych doświadczeń jest bardzo, bardzo szeroki. No skoro generalni wykonawcy są w Waszym obszarze zainteresowań, tak często korzystając z Waszych rozwiązań, to nasuwają się teraz pytania o projektantów. Zaczyna się cały proces od projektowania. Nie zapominacie o nich? Oczywiście, że nie. No,
jako partner Autodesku jesteśmy mocno związani z biurami projektowymi z jednej strony, z drugiej strony biura projektowe otworzyły się na innowacje, można powiedzieć, dużo wcześniej. Z uwagi też na niską marżowość projektu, tak? Także jest to dla nich możliwość obniżenia kosztów działalności. No co mogę powiedzieć? Tak naprawdę pracujemy z biurami projektowymi nie od dzisiaj, tylko od wielu, wielu lat. Przykładem może być wdrożenie ostatnie, które prowadzimy w spółce Tetris. Jest to europejski, a właściwie światowy specjalista w aranżacji przestrzeni biurowych w projektu typu Design and Build. I tutaj prowadzimy projekt wdrożenia metodyki BIM-owskiej w skali imienia, tak? Czyli Europa Środkowa, Wschód i Afryka. I cóż, pracujemy w wielu krajach, w Holandii, w Hiszpanii, w Polsce, we Włoszech, ale co najważniejsze, to co jest naszą dumą, że projekt koordynowany jest z Polski przez naszych polskich inżynierów. No to został nam jeszcze jeden ważny gracz, jeśli chodzi o proces inwestycyjny. Mam na myśli tutaj zamawiających, zwłaszcza publicznych, bo powiedzmy skupimy się dzisiaj na infrastrukturze. Jak wygląda zainteresowanie tym obszarem, tą grupą? Przykładem takim, można powiedzieć, takiego inwestora publicznego w skali samorządowej na przykład, który ja to mówię, że on wyprzedza swoją epokę, jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, w moim rodzimym mieście. Od wielu lat tworzą modele, trójwymiarowe modele poszczególnych fragmentów miasta na potrzeby tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Doszli w tym do takiej perfekcji, że w tej chwili jest już zasada w naszym mieście, że nie powstaje żaden plan zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bez trójwymiarowych makiet sporządzonych specjalnie do komunikacji z mieszkańcami, jak i z inwestorami. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Ale pewnie nie tylko inwestycje na poziomie samorządowym, ale i również na poziomie ogólnopolskim. Cały czas rozmawiamy z inwestorami publicznymi, infrastrukturalnymi, którzy działają w skali całego kraju. I tutaj też prezentujemy swoje doświadczenia nie tylko powiedzmy sobie z rynku polskiego, ale również z rynków zagranicznych. Tam rzeczywiście bardzo intensywnie pracujemy na przykład z SNCF, to jest publiczna instytucja zarządzająca koleją szybkiej prędkości we Francji, TUKRail w Belgii, więc jedni z głównych inwestorów publicznych kolejowych i drogowych w Finlandii. Tych doświadczeń mamy naprawdę dużo, zbieramy je z całej Europy i staramy się tak naprawdę zaoferować to, co najlepsze naszym klientom, również inwestorom publicznym. No, wątek polskich inżynierów zajmujących się metodyką BIM pojawiał się często w moim Infrastudio. Też dzisiaj wspomnieliście o tym zarządzaniu tak dużym projektem właśnie z Polski. Jak to jest możliwe, że polscy inżynierowie mają wkład w rozwój globalnych marek i produktów software'owych? Na pewno należy zacząć od tego, że w naszych inżynierach z Polski tkwi bardzo duży potencjał. Są to osoby bardzo kreatywne. Zazwyczaj jeżeli wyjeżdżają za granicę, są doceniani jako właśnie inżynierowie nie tylko w biurach, ale i na budowach, więc to jest przede wszystkim, to im należy tutaj oddać to co ich, czyli wywalczają sobie tą pozycję, ale druga kwestia to danie im takiej możliwości. Cała nasza grupa skupia bardzo dużo różnych inżynierów. Mamy jesteśmy w top 10 konsultantów całego Autodesku na świat, jesteśmy w takim zarządzie. Mamy bezpośrednie kontakty również z globalnym partnerem Trimblem. I nasi inżynierowie, ich pomysły cały czas są przesyłane i właściwie we współpracy z vendorami rozwijamy to oprogramowanie, w związku z czym oni również nie tylko wykorzystują je do praktycznej pracy, ale i wiedzą, jak się je tworzy, no i wydaje mi się, że czują się dzięki temu dosyć mocno spełnieni. No to naprawdę zaskakujące to jest. No może Marku, byś powiedział o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o pracę z technikami CAD czy BIM. Jak długo trwa ta przygoda? No, ponad 25 lat. Ponad 25 lat w ogóle z Autodeskiem, natomiast od początku już istnienia produktów 3D do budownictwa Autodesku na polskim rynku, można powiedzieć, zajmuje się ich dostosowywaniem do polskich normatywów. Pierwszy był AutoCAD Architecture, kiedyś Architectural Desktop, tworzyłem dla dystrybutora Biblioteki Polskie do tego produktu, a potem wszedł Revit. Tak?
przetłumaczyłem Revita na język polski. W tej chwili zajmuję się korektą jedynie tłumaczenia Revita i Civila. No i od praktycznie już ponad 16 lat tworzę tak zwane country kity dla Civila 3D, czyli te normatywy polskiej biblioteki przystosowujące ten produkt do naszych standardów. Więc jak widać, można mieć wpływ na to, jak produkty generalnie działają takiego dużego vendora jak Autodesk, jak będą wyglądały na polskim rynku. No kawał czasu naprawdę imponujące. Dziękuję. Ciekawe jak Arek to widzi, bo chyba wtedy chodził do szkoły dopiero, tak? Dokładnie, z mojej perspektywy to jest jeszcze większy kawał czasu, z perspektywy całego mojego życia. Ja powiedzmy sobie, zaczynając tą przygodę z BIM-em, albo w ogóle wtedy jeszcze się zbytnio nie mówiło o BIM-ie, tak naprawdę to było, zaczynałem od praktyk, następnie zaczynałem od pracy w jednej z firm projektowych, gdzie no, mieliśmy remont obiektu przemysłowego i praktycznie od samego początku jeden z moich inżynierów prowadzących, projektantów wyłapał tą smykałkę u mnie do samych modeli, samego modelowania. W ogóle oprócz, to bardzo szybko wbiło się w moje obowiązki, oprócz samego, powiedzmy sobie, projektowania, rysowania czy jakichś podstawowych obliczeń. Od samego początku odpowiadałem za, powiedzmy sobie, koordynację w rozwiązaniach, które były na tamte czasy bardzo innowacyjne i ciężko było znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. No i powiedzmy sobie, tak to się zaczęło i właściwie byłem odpowiedzialny również za budowanie przestrzeni do koordynacji w tym akurat biurze, no i złapałem taką zajawkę, można tak powiedzieć. Później to już jakoś poleciało. No i powiedzmy sobie, że ta koordynacja, szczególnie w dzisiejszych czasach, została mi we krwi, pomimo tego, że cały czas rozwijam swoje kompetencje w różnych aspektach. To szczególnie w dobie pandemii, w czasach COVID, to budowanie tej przestrzeni do współpracy jest niezmiernie istotne. No właśnie, a jak radzicie sobie z tą sytuacją związaną z pandemią? Czy udało Wam się znaleźć jakieś rozwiązania i skuteczne formy działania? No myślę, że tak. Nie tylko wdrażamy innowacje u klientów, ale sami staramy się być innowacyjni. To, co nam się udało, to wdrożyć bardzo szybko tak zwane wirtualne klasy. Działa to w ten sposób, że uczestnik szkolenia czy warsztatów dostaje zdalny pulpit naszych maszyn arkansowych, silnych, mocno wyposażonych, wlogowuje się, im pracuje na oprogramowaniu, szkoli się, nie musi tak naprawdę inwestować we własny sprzęt, nie ma problemów z kompatybilnością, ani powiedzmy z szybkością maszyny. Dzięki czemu tak naprawdę doświadczenie z pracy z programem jest dużo lepsze. Z drugiej strony mamy również oprogramowanie, dzięki któremu możemy widzieć, jak nasi kursanci pracują. W każdej chwili jesteśmy w stanie pomóc. Przyznam szczerze, że z doświadczenia widzimy, że my nawet jesteśmy w stanie szybciej zareagować niż na zwykłym stacjonarnym szkoleniu, co jest myślę, że bardzo istotne dla naszych kursantów. Zresztą otrzymujemy bardzo pozytywne informacje zwrotne, że wszyscy są zadowoleni, ci, którzy odbyli takie szkolenie wirtualne, są zadowoleni, chcą wracać. No i również odzywają się już prośby na przykład na szkolenia wewnętrzne, żeby wypożyczać taką technologię od nas. No nieźle. Tylko same wirtualne klasy przecież nie wystarczą. Ja też mam jakieś takie niełatwe doświadczenia, jeśli chodzi o zdalne nauczanie. To rozwiązania techniczne to nie wszystko. Jeszcze potrzebne są pewne dodatkowe kompetencje. No oczywiście i te kompetencje posiadamy. Mamy w Arcan System Poland naprawdę bardzo silny zespół merytoryczny, jestem z tego szczególnie dumny. No ja już mówiłem, 25 lat z Autodeskiem, ponad 15 lat w infrastrukturze. Arek ogromne doświadczenie, pracował u generalnego wykonawcy, pracował w biurach projektowych jako BIM manager, również jako koordynator. W związku z czym jeszcze choćby kilka imion z naszego zespołu, tak? Michał, który wrócił z Wielkiej Brytanii, gdzie pracował również u generalnego wykonawcy, pracował w biurze projektowym też jako BIM manager, ma doświadczenie bardzo duże. Mam kolega nasz Jacek, który pracuje akurat w departamencie w mechanice, ponad 20 lat doświadczenia z produktami Autodesku do mechaniki, certyfikowany instruktor, certyfikowany egzaminator Autodesku. Mamy specjalistę od zarządzania dokumentacją, od tak zwanego PDM-a, Maćka, i choćby Mateusz, który praktykował w infrastrukturze w międzynarodowych biurach projektowych. W związku z czym mamy kadrę, rozwijamy ją cały czas i jak widać mamy te kompetencje, żeby oczywiście nie tylko oferować klientom szkolenia, no ale również consulting, doradztwo, czy też kompleksowe wdrożenia systemów. Także.
No, rzeczywiście spore doświadczenie, jeśli chodzi o rynek i współpracę z klientami, ale to wy dwaj zostaliście wydelegowani, wytypowani dzisiaj na pierwszy front rozmowy ze mną. Co było dla was największym wyzwaniem w waszej karierze, jeśli chodzi właśnie o tę cyfryzację procesów budowlanych? Znaczy, można to podzielić pewnie, rozbić na dwa aspekty, aspekt prywatny i aspekt taki zawodowy. Jeżeli chodzi o z mojej strony aspekt prywatny, to przejście w cudzysłowie na tą drugą stronę z praktyka na konsultanta. Rzeczywiście musiałem zbudować trochę inne kompetencje, więc to było bardzo wymagające i nie powiem, że dosyć mocno się wahałem na samym początku przy podejmowaniu tej decyzji. Jeżeli chodzi o aspekty zawodowe, no to ciągła elastyczność ze względu na to, że oprogramowanie, że w ogóle metodologia, cały system pracy bardzo silnie się rozwija. No i w związku z czym klienci czy też osoby ze mną rozmawiające oczekują ode mnie dosyć szerokiej wiedzy z różnych aspektów i muszę być bardzo elastyczny. To jest zawodowo dosyć trudne. A u Ciebie, Marku? Ja powiem tak, z jednej strony tempo zmian, które widzimy zarówno na rynku, jak i w rozwoju oprogramowania, tak? To wymaga coraz większej elastyczności, tego nadążania, coraz więcej pracy. Czasami, co nie jest za dobre, również trzeba poświęcić swój czas prywatny. A z drugiej strony, z takiej bardziej zawodowej, takiej twardej, to powiem tak, największe wyzwania to są trudne, skomplikowane projekty, które prowadzimy z klientami, choćby wspomniany wcześniej projekt Tetrisie, gdzie, tak jak wspomniałem, pracujemy z ludźmi z wielu krajów, tak? Czy z Polski, czy z Holandii, czy z Włoch. I oprócz tego aspektu technicznego, który gdzieś musimy tutaj załatwić, musimy być szczególnie czujni i uważni na aspekt ludzki. Różne kultury, różne sposoby pracy, różna wiedza techniczna. No z jednej strony jest to duże wyzwanie, ale naprawdę, uwierz mi, Marku, to jest ogromna satysfakcja, jeżeli się pracuje z takimi ludźmi i widać, że to przynosi efekt i są z tego, tak naprawdę klient mówi, że ma korzyści z tego. Tegoroczny InfraBIM już za nami. Też bardzo zaangażowaliście się mocno merytorycznie w to wydarzenie. Wypracowaliśmy zupełnie nową formułę. Została chyba dobrze przyjęta. Pracujemy teraz nad wydarzeniem, które będzie w maju, czyli Inframost. Tam będzie znacznie więcej twardej inżynierii, nie tylko mosty, również infrastruktura drogowa. Możemy liczyć na współpracę? Znaczy tutaj jak najbardziej lubimy, że tak powiem, tworzyć wartość dodaną, nie tylko poprzez rozwój samej firmy czy nas, ale poprzez również współpracę właśnie z osobami, które po prostu robią dobrą robotę, więc dla nas to jest również przyjemność przy współpracy przy takich projektach, w związku z czym na pewno będziemy starać się wziąć udział również i w tym wydarzeniu. Zdecydowanie. Arku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy również. Cieszę się na możliwości współpracy z Arcan Systems i z niecierpliwością będę czekał na kolejne relacje z kolejnych projektów pilotażowych, nie tylko w infrastrukturze. A takie przed nami. No właśnie już niedługo. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego InfraStudio.